Zrobimy dzisiaj kokosową pychotkę z czerwoną porzeczką i budyniowym kremem. No pychotka. Po prostu. Zaczynam od zrobienia kruchego ciasta, wrzucam wszystkie składniki do misy robota i po prostu zagniatam gładkie ciasto. Gotowe schładzam w lodówce około 1 godzinę. Gotujemy masę budyniową, czyli większość mleka przelewam do rondelka. Zostawiam niepełną szklankę i rozpuszczam w nim 2 budynie śmietankowe bez cukru. Dodaję 6 łyżek cukru. Mieszam i jak zagotuje mi się mleko w rondelku, to wlewam mieszankę budyniową i gotuję gęsty budyń. Następnie wyłączam, nakrywam folią w kontakcie spożywczą i całkowicie studzę. Schłodzone ciasto dzielę na pół, na 2 części i każde wykładam na blaszkę. Ja sobie kroję w kawałki, wtedy łatwiej mi się rozwałkowuje. Przygotowuję 2 takie same blaszki z ciastem. Na razie odkładam na bok i ubijam białka. 5 białek ubijam. Jak zaczną się mocniej pienić, dosypuję 1,5 szklanki cukru i z cukrem jeszcze ucieram kilka dobrych minut, aż całkowicie cukier się rozetrze, a beza zrobi się bardziej błyszcząca i gęsta. Dosypuję 300 g wiórek kokosowych. Mieszam, ale już nie robotem, tylko szpatułką. Na każde ciasto wysypuję po pół litra porzeczek i wykładam po połowie masy bezowej. Potrzebujemy 2 dokładnie takie same ciasta. Rozprowadzam bezę po wierzchu i wstawiam ciasta do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni z termobiegiem i piekę je naraz około 40 minut. W trakcie pieczenia w połowie przemieniam je miejscami. Być może nie trzeba tego robić, ale ja tak dla pewności zamieniłam je. No i teraz jeszcze masa budyniowa, musimy ją skończyć. Miękkie masło 200 g ucieram aż pojaśnieje i dodaję przestudzony całkowicie budyń po łyżce, aż dodam cały i zrobi się gładka, jednolita masa. Wykładam ją na placek pierwszy, z którego wcześniej zabrałam już ze spodu papier i przykrywam drugim plackiem, który również wycięłam już z blaszki, tylko zabiorę jeszcze papier i położę na wierzchu. Lekko docisnę. Zostawcie takie ciasto jeszcze na około godzinę na blacie i dopiero schowajcie do lodówki. Ja zostawiłam je na noc jeszcze w lodówce i kroiłam na drugi dzień. Jest po prostu pyszne, ale dobrze jak przed podaniem jeszcze chwilę postoi, zanim będziecie je jeść i zmięknie, bo prosto z lodówki jest jeszcze takie bardziej sztywne. Bardzo fajnie mięknie po jakichś kilkunastu minutach na wierzchu. Smacznego!